Nawet co niektórzy straszą mnie prokuratorem, że ja powinienem iść pod sąd. Zbierałem przez parę miesięcy, żeby zrobić tutaj ten remont. Ja mam 15 baniek, chłopie. W tej chwili już od 6 lat nie biorę żadnych kredytów. Beata Garbacz, jestem doradcą restrukturyzacyjnym. Ma Pan szansę, żeby to postępowanie zostało zawarte? Sprzątamy rozrzutnik. Pieniążki z kredytów, tak jak już mówiłem, szły na utrzymanie gospodarstwa. Dzień dobry panie mecenasie, witamy serdecznie. Dzień Witam. dobry, Beata Znowu Garbacz. Znowu jesteśmy razem. No. Tak. Witam, Beata Garbacz. Kilkunastoma dniami powzięliśmy informację o postępowaniu egzekucyjnym, czyli czymś, co może zagrozić bytowi tegoż gospodarstwa. W związku z tym zaczęliśmy szukać sposobów, by zastąpić likwidację, bo egzekucja na tym polega, czyli zamieniam przedmioty, nieruchomość na pieniądze, które mają pokryć wierzytelności swoich wierzycieli. I w związku z tym my żeśmy zaczęli szukać, po pierwsze, różnego rodzaju błędów w postępowaniu egzekucyjnym, a jednocześnie szukać rozwiązań, które by mogły zastąpić nam egzekucję, czyli likwidację. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, partnerem kanału jest firma Remet CNC. Po pierwsze, udało nam się zawiesić postępowanie egzekucyjne, bo sobie trudno wyobrazić, żeby ten dom, to gniazdo, jak żeśmy mówili, w którym mieszka tyle ludzi, miałoby stać się własnością osób trzecich. Podstawowy błąd, że chciano sprzedać za zaniżoną cenę, nieodpowiadającej rzeczywistej rynkowej wartości. Licytacja została zawieszona, ale nie w sposób, który powinien być zrealizowany. Musieliśmy zastosować inny środek zatrzymania egzekucji, jakim jest zwrócenie się do KOWR-u po to, by KOWR, jako działający w imieniu Skarbu Państwa, zechciał przejąć wszystkie zobowiązania, a więc zakupić gospodarstwo. Oczywiście przepisy mówią w ten sposób, że po 5 latach może dawny właściciel, który jest osobą dzierżawcą, może wykupić od Skarbu Państwa, ale to traktuje jako ostateczność i chcielibyśmy uniknąć. I tutaj się pojawiła szansa skorzystania z pomocy pani Beaty. Beata Garbacz, jestem doradcą restrukturyzacyjnym. Od kilku lat prowadzę postępowania z zakresu restrukturyzacji. Jestem również syndykiem i jak też pan mecenas wspomniał, jestem rzeczoznawcą majątkowym. Więc, a z uwagi na fakt, że kilku lat dobrych już współpracujemy, zapoznałam się, co prawda miałam mało czasu na zapoznanie się z całą sytuacją, z całą dokumentacją, bo to było wczoraj, więc tutaj zostałam zaproszona i ogromnie się dziękuję za zaproszenie. Myślę, że coś To my jesteśmy wdzięczni. wspólnie coś ustalimy i znajdziemy rozwiązanie dla panów. Dzisiaj na tym etapie udało nam się. Gospodarstwo jest bezpieczne. Natomiast musimy dalej szukać sposobów, by znaleźć dla państwa rozwiązanie, w którym dalej będziecie gospodarzyć, spłacać zobowiązania, bo taka jest moralny obowiązek, nie mówiąc o prawnym, ale tu korzystamy ze specjalistów. My jako prawnicy tylko, że tak powiem, szukamy coś, co mogłoby zweryfikować próby komornika jednak powrotu do licytacji. A mamy sygnały, że już chce licytować kolejne działki. Oczywiście mamy świadomość, że była przeprowadzona już wcześniejsza restrukturyzacja z różnego rodzaju wadami, jakie zaistniały, ale uważamy, że wiedza pani Beaty będzie na tyle pomocna, żeby dalej móc realizować, utrzymać to zawieszenie i dokonać restrukturyzacji długu, tylko w innej już, że tak powiem, formie. Proszę pana, ja wczoraj byłam po rozmowie z panem mecenasem, otrzymałam dostęp do tego akt Krajowego Rejestru Zadłużonych. Miałam tam okazję się z tym zapoznać i wie pan co, moja pierwsza uwaga jest taka, że tutaj ze strony pani doradcy, która prowadziła to postępowanie restrukturyzacyjne, zostały spełnione wszelkie wymogi.
Tam zostały złożone wszystkie dokumenty, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Tam był i plan restrukturyzacyjny, i spis wierzycieli, więc sam fakt, że też było tak, że ze spisu wynikało, że mamy 11 wierzycieli, z tego 9 oddało głos ważny, Tak. 1 głos był nieważny, 7 było za układem. I teraz jest tak, drugi aspekt jest taki, że był sporządzany plan restrukturyzacyjny. I teraz moje pytanie, czy ten plan był w jakiś sposób z Panem uzgadniany, bo to jest istotne, bo tam są takie założenia, które nie jestem w stanie ocenić, czy to było z Panem uzgadniane. Z dokumentacji wszystko super wygląda, że jest Pan w stanie wykonywać ten układ, spłacać wierzycieli i tak dalej. Więc no to tylko teraz pozostaje jak gdyby ocena tego, jak te dokumenty zostały przygotowane, bo do samych dokumentacji złożonej do akt w KRZ-cie nie mam w ogóle zastrzeżeń, tak? No bo to zostało przeprowadzone należycie i to tak to Rozumiem. trzeba przyznać, tak? Bo to otwarcie postępowania zatwierdzenie układu z dniem obwieszczenia o dniu układowym spowodowało, że Panu zostały zawieszone wszelkie postępowania egzekucyjne. Tak. I to było te dobrodziejstwo. Jakby Pan trochę nam powiedział, jak wyglądało przygotowanie do tego planu restrukturyzacyjnego, jakie były, skąd się wzięły pomysł na przykład na zwiększenie hodowli opasów, tam było nawet, że do 100 sztuk. Czy to jest możliwe? Już na drugi dzień, bo ja umowę podpisałem 28 stycznia 2025 roku w Warszawie, w siedzibie tam firmy, w kancelarii. I już na drugi dzień zadzwonił do mnie pan, żeby z tej firmy w celu sporządzenia bo on mówił, że ja muszę na prędce po prostu, żeby tu zadziałać, zatrzymać licytację, to muszę po prostu stworzyć taki biznesplan. No i co tu zrobimy, żeby tutaj tego Polepszyć. Co by się no to wystarczyło? znaczy, to już widzi Pani, ja absolutnie nie deklarowałem, że tam będzie 100 opasów na oborze. Absolutnie nie. Rozmawialiśmy o ekologii, o tym, o tamtym, o uprawach, O ale... fotowoltaice rozmawialiście? O czym? O fotowoltaice. O fotowoltaice, no tutaj były takie przypuszczenia właśnie, żeby może z czasem część gruntów właśnie też pod fotowoltaikę, żeby tu były wykazać, że będą faktycznie te przychody, że będę faktycznie w stanie spłacać te swoje zobowiązania. No to tak podejrzewam, że teraz jak tu Pani powiedziała o tych 100 opasach, to że to tak fajnie no po prostu ubarwili, no żeby przeszło. Ubarwili, żeby przeszło. No to było pierwszy dzień po i to było tyle. A później już było jak zbliżał się termin zwołania wierzycieli, bo to tam miało być 20 bodajże 5 kwietnia 2025 roku, no to też zadzwonił do mnie jakiś tam pracownik z tej firmy i dosłownie padło pytanie. W tym roku 50 000 pan da radę jeszcze spłacić? Ja mówię, no dobra, stanę na głowie, dam radę spłacić. Dobra, a następne lata po 100 000, a ostatni rok pan płaci 200 000. Taka była rozmowa. No tylko tyle. Propozycje układowe są sporządzone, nie mam do tego żadnych jakichś tam większych uwag, no bo wierzyciele się na to zgodzili, więc tutaj raczej bym tego nie podważała, tak? Jedynie co, to mówię, no plan restrukturyzacyjny i te po prostu założenia, które mogłyby się okazać i tak nierealne. Nierealne, właśnie. Że, no bo tu jest, ja wszystko rozumiem, no ale trzeba było wykazać, z czego te dochody będą, tak? No i tutaj było, jak gdzieś tam właśnie przeczytałam, że zwiększenie hodowli opasów do 100 sztuk z bydła, to wydawało mi się, że to jest takie chyba... Takiej rozmowy to ze mną nie było, absolutnie, że mówiliśmy realne. o zwiększeniu, ale nie że do 100 sztuk, no. Bo to jest... Tu jest coś nierealne takiego, by było. proszę Pana, założenie w planie 2028-2030, rozwój pełną parą i wzrost przychodów. W tym okresie plan zakłada osiągnięcie przez gospodarstwo docelowej skali produkcji. Odbudowane stadło bydło powinno zbliżyć się do założonej wielkości w okolicach 80-100 sztuk na koniec 2030 roku. Co umożliwi regularną sprzedaż 10-15 sztuk opasów rocznie. To jest jedno z takich
z takich założeń, które po prostu na dzień dobry mi się tak zwróciło uwagę, no bo ja już mam doświadczenie z rolnikami i wiem, jak wygląda wzrost tych opasów, tak? No i jeszcze wracając do tej fotowoltaiki, no to tutaj ma Pan też uruchomienie tej fotowoltaiki. To znaczy o fotowoltaice to pamiętam, że był tam wtrącony jakiś wątek właśnie tego pierwszego dnia po tej wizycie, tam jak byłem w Warszawie, dzwonił ten pan, który tam miał na prędce sporządzić ten biznesplan, no a nie myślał pan, żeby na przykład część gruntów tam po gorszych takich pod fotowoltaikę, to wtedy to też no, jest ładny czynsz, dostaje się ładne pieniążki za dzierżawę gruntów. Ja mówię, no możemy spróbować, no czemu nie, no to i było tyle z mojej strony. A czy Pana uprzedzono, jakie są skutki fotowoltaiki? Nie, no tutaj aż tak daleko i szeroko się nie wgłębialiśmy. Tylko, że fotowoltaika, bo to są fajne pieniądze co miesiąc. No tak, ale żeby uruchomić fotowoltaikę, to trzeba spełnić szereg wymogów i dostać pozwolenie z gminy. Więc Nie, no to takie. o tym to nikt mi nie rozmawialiśmy. Tutaj, czy tu jest termin? Uruchomienie fotowoltaiki zakłada się do końca 2026. No to już są już, jak to się mówi, ich wpisy, bo my konkretnych dat nie ustalaliśmy, tylko właśnie mówię, tak jak mówię, nie, bo to ja wtedy następnego dnia byłem w pracy i tak rozmawialiśmy przez telefon, oderwałem się na chwilę i właśnie może fotowoltaika, może opasy, może jakaś ekologia, dobra, no to tu dajemy bo tu tyle. też jest rzeczywiście o tej ekologicznej. Nad jednym. Oczywiście, no stworzyli taką wizję, być może nie konsultowali, którym możemy dzisiaj tak weryfikować jej zasadność, ale jeżeli wybieramy drogę restrukturyzacji, to rzeczywiście musimy też znaleźć rozwiązanie. Dlatego całą nadzieję po tylu latach współpracy mam w Pani Beato, że znajdziemy być może nie fotowoltaikę, być może nie te opasy, być może coś innego albo dopasowanego, co daje nam szansę. Ale to musi być bardzo realne, Panie mecenasie. Jasne, nie oderwane od rzeczywistości. Jasne, tylko mówię to jedno, bo tutaj takie ciekawe, jak ja wczoraj się dowiedziałem, że Pani zapoznała się z aktami jako osoba, która bardziej rozumie to wszystko. Tak. No jest w temacie. I jest bardzo jedna taka perspektywicznie optymistyczna, tak powiem, informacja, Tak. którą dostałem. To jest to, że jednak było głosowanie, tak? Tak. Było na 13, tak? Mamy 11 wierzycieli. Ale 11. 11, czyli Głosowało 9, 9. przy czym Pani znalazła, że jeden był 10, ale nieważny. Nieważne. I jednak 7 Głosowało za. Czyli coś takiego, co może akurat w tym stanie, tak jak Pani mnie tutaj nauczała, że do sierpnia to rzeczywiście zabrakło nam 2/3, żeby Tak. ten układ został zatwierdzony, Tak. ale po sierpniu już wystarczy 50%. I tu jest ta nadzieja, niezależnie Proszę od pana. merytorycznej, że gdyby nawet te osoby przekonać, bo one były przekonane, Tak. to mamy szansę na Zawarcie układu. No bo teraz- przepraszam, że Nie. Tylko, bo taki mamy czarny obraz. Nie, ale do tego byśmy doszli, Panie mecenasie. Jasne, ja to przepraszam. Nie, wszystko w porządku, bo tutaj jest tak, bo miał Pan otwarte postępowanie o zatwierdzenie układu z tym dniem, z dniem układowym, z obwieszczeniem o dniu układowym. Można to było zrobić tylko jedyny raz, tak? No tak. Bo to postępowanie restrukturyzacyjne, te postępowanie o zatwierdzenie układu dawało Panu ochronę przeciwegzekucyjną. Można otworzyć drugie te postępowanie o zatwierdzenie układu, ale już bez obwieszczenia o dniu układowym i to nie daje Panu ochrony przed komornikiem, przeciwegzekucyjnej. Więc tutaj to jest taka bolączka tego wszystkiego. I jest jeszcze drugi rodzaj postępowania, na które można by było się pokusić, urealnić w ogóle urealnić plan restrukturyzacyjny, znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby to, co mógłby Pan rzeczywiście uzyskać, tak? I skąd pozyskać te przychody, żeby Środki. jednak żeby był Pan w stanie spłacać. Tak.
Jest to przyspieszone postępowanie, jest to postępowanie stricte sądowe. Jest to postępowanie, gdzie ze złożeniem wniosku do sądu wiąże się też to, że można złożyć wniosek o zawieszenie postępowań egzekucyjnych. To jest bardzo dobre, ponieważ moim zdaniem potrzeba Panu takiego oddechu, żeby nabrać też takiej trochę płynności, tak? Bo zobaczcie Państwo, w momencie, kiedy jest postępowania, są egzekucyjne, są zablokowane wszystkie środki, tak? Rachunki, nie mamy dochodów, to z czego my mamy przeznaczyć środki na taką restrukturyzację, prawda? Czy mogę tutaj wtrącić Tak, swoje słowo? No właśnie, tutaj bardzo dobry temat Pani poruszyła, bo przed Wielkanocą dostałem decyzję odnośnie płatności obszarowych. W ubiegłym roku gospodarstwo swoje wciągnąłem w tak zwaną ekologię. No i wszystko ładnie poszło i ogólnie płatności obszarowych za ubiegły rok, no bo to teraz spływają pieniążki, to jak miałem kiedyś 25 000, no to teraz spłynęło mi, tutaj jest płatności ekologiczne, jest prawie 60 000, tam 59 z groszami, plus do tego 17 000 płatności obszarowych, nie? Czyli to trzeba to sumować, te 60 plus 15, no to daje nam 75 000 dopłat. No to tu było 25 000, tu jest 75 000. No ale do meritum sprawy. Z racji tego, że mam zajęcie komornicze na koncie, no po prostu pieniążki są zablokowane w tej chwili. Poszedłem z decyzją odnośnie, mówię tak, do banku, bo wiem, że to trzeba wcześniej zgłosić, bo gdzieś tam czytałem, że wziąłem decyzję odnośnie płatności obszarowych, mówię, tu jest decyzja. Tyle dopłat zostało mi przyznanych. Taka kwota wpłynie na moje konto. Mówię, dzisiaj chcę to zablokować, żeby to nie popłynęło do komornika, bo wiem, że pieniążki z płatności obszarowych, pieniążki z dotacji unijnych nie podlegają zajęciu komorniczemu. Pani w banku wzięła moją umowę, wzięła tą moją decyzję odnośnie tych płatności obszarowych naliczonych, poszła na zaplecze, przychodzi, położyła mi to na biurko. Proszę Pana, ja nie mogę z tym nic zrobić. Jak przyjdą pieniążki, to zostaną wysłane do komornika, a Pan niech uzgadnia z komornikiem, niech Pan tłumaczy komornikowi, że to są pieniążki z płatności obszarowych, pieniążki z dotacji unijnych i niech wtedy komornik Panu te pieniądze oddaje. Więc ja myślę, kurde, no tak, prześledziłem internet, cały wieczór poświęciłem na to, żeby znaleźć informację, jak to będzie, czy te pieniądze są chronione, czy nie są chronione, a tutaj pani w banku mi mówi, że nie są chronione, więc biorę telefon, dzwonię do tego samego banku, tylko że w innym mieście. No i tam mi powiedziano takie coś. Proszę Pana, jeżeli wpłyną pieniążki Panu na konto, to bank te pieniądze zatrzymuje i będzie wydzielał Panu co miesiąc kwotę wolną od zajęcia komorniczego. Na dzień dzisiejszy około 3600 zł. Aż Pan te pieniążki po prostu wyczerpie. Broń Boże, nie dostanie Pan całej puli pieniędzy do dyspozycji, bo to po prostu na to musiałby Pan dostać zgodę komornika. Musi Pan iść do komornika, złożyć wniosek. Ja mówię, no na pewno komornik mi się zgodzi. Już to widzę. Nie, to akurat jesteśmy teraz na tym etapie weryfikowania i sprawdzania, co komornik powinien, co mógł, a co nie powinien. No w tej chwili mówię, jeszcze tak wspomnę, że pieniążki faktycznie mam na koncie tą kwotę, ale ona jest zablokowana i tak jak bank powiedział, no będzie wydzielane co miesiąc, na przykład pierwszego każdego miesiąca, kwota wolna od zajęcia komorniczego i ta kwota cała będzie pomniejszana o te 3600 zł, aż do wyczerpania pełnej kwoty. Tutaj pan mecenas musi zadziałać i to wyjaśnić, bo to... Rzeczywiście pan pierwszy raz to słyszy, ale uważam, że to będzie jeszcze jedna z tych spraw, ewentualnie patologii postępowania egzekucyjnego, którą załatwimy. Także ja wierzę w to, że już pani prezes została z sądu zmobilizowana po to, żeby jednak zająć się kontrolą działań komornika w trybie przewidzianym ustawą, czyli artykuł 759. Czyli to będzie jeden z tych rachunków krzywd, które ewentualnie mogłyby być wyrządzone, czy zostały wyrządzone. Zobaczymy. Tutaj jeszcze chciałbym powiedzieć, że na przykład ja obracam się wśród rolników
I mam znajomego rolnika, który też tam no, jest troszeczkę w tarapatach, też miał zajęcie komornicze. W tej chwili już to zajęcie komornicze spłacił, ale miał zajęcie komornicze i też ku wielkiemu zdziwieniu przyszły w ubiegłym roku do niego pieniążki z płatności obszarowych, z tych dotacji unijnych na konto i o dziwo, tylko że on ma w innym banku konto i o dziwo od razu bank pieniądze skierował od razu tego samego dnia, jak tylko przyszedł przelew z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od razu pieniążki, cała pula pieniążków została skierowana do komornika. Także tutaj no, to teraz no, rodzi się pytanie, czy te pieniądze są chronione, no bo wszędzie jest, że ustawa, że tak dalej, że są chronione, a jednak komornicy te pieniądze z płatności obszarowych zajmują. Mi się wydaje, że to będzie ciekawy taki, po pierwsze z naszej strony analiza, czy jest to legalne, jak nielegalne, to w takty rzeczywiście Moim jakieś zdaniem źródło dochodu przyszłościowego. Moim zdaniem powinien Pan złożyć wniosek do komornika o zwolnienie środków spod egzekucji i dołączyć tą decyzję. I tu powinno być tak, że powinien komornik zwolnić. Moim zdaniem. Więc tutaj Pan mecenas musi to Powiem, opracować. Teraz się dowiedziałem A jeszcze, o tym, także jeszcze na taka pewno- sytuacja moja z zeszłego roku, z ubiegłego roku moja sytuacja, gdzie też wpłynęły płatności obszarowe. To było w tym właśnie czasie, jak tutaj ta firma robiła mi restrukturyzację. No właśnie. Tam wpłynęła nieduża kwota, no bo jeszcze nie byłem w ekologii i tak dalej. Wpłynęły pieniążki i tak bank mi przydzielał. Jeden miesiąc mi dał trochę, drugi miesiąc dał mi trochę, a potem tak, nie wiem, tam zostało 8 000 czy ileś na koncie i ja zaglądam na swoje konto, patrzę, nie ma. Myślę, co jest? I patrzę, że bank puścił po prostu pieniążki do komornika. I zgłosiłem z racji tego, że no, tutaj firma robiła restrukturyzację i tak dalej, kazali mnie informować o wszystkich takich sytuacjach, więc szybko wykonałem tam do nich telefon, czy wysłałem maila, już nie pamiętam. Mówię, no jest taka i taka sytuacja. No, sporządzili pismo do komornika, przysłali mi na maila, ja to wydrukowałem, podpisałem, złożyłem i pan komornik odmownie. No bo tak, otwarcie postępowania egzekucyjnego nam mówi o tym, jeżeli mamy ochronę, tak, że no są zawieszone wszelkie postępowania egzekucyjne, które Tak. już były rozpoczęte. Nie można wszczynać nowych. Jeżeli komornik pobiera jakiekolwiek środki, to on ich nie może przekazać dalej. On je składa do depozytu. I dopiero po zakończonym postępowaniu powinien poinformować Pana, jeżeli nie doszło do zawarcia układu, komu te środki zostały przekazane. Czyli krótka informacja. No takiej informacji nie dostałem. Przy postępowaniu tym przyspieszonym, tym sądowym, jeżeli się składa wniosek o wstrzymanie tych wszystkich postępowań egzekucyjnych i zniesienie przede wszystkim, czyli to, co do tej pory było, żeby znieść, żeby wykazać, że te środki, które teraz zajmuje nam komornik, one są nam niezbędne do przeprowadzenia procesu restrukturyzacji, że my te środki chcemy przeznaczyć, bo chcemy kupić stado, powiększyć stado tych opasów i tak dalej. Więc te środki można by było w jakiś sposób odzyskać, zabezpieczyć, ale to by było wymagane postępowanie stricte sądowe, czyli te przyspieszone postępowanie. Bo teraz ma Pan do wyboru tak naprawdę dwa. Albo te postępowania o zatwierdzenie układu bez ochrony, czyli te takie na zasadzie takiej czynności się wykonuje takie same, tylko tyle, że dłużnik nie ma ochrony. A druga rzecz to jest taka, że przyspieszone postępowanie i tutaj widzę, że ma Pan po prostu szansę, bo tak jak już Pan mecenas zaczął mówić, od sierpnia zmieniły się przepisy prawa. Wcześniej, co prawda, ustawodawca wprowadził dodatkowe jeszcze tam obostrzenia, bo bada się, czy wierzyciele, którzy są zabezpieczeni rzeczowo, zostali w sposób taki należyty tam potraktowani, czy nie doszło do pokrzywdzenia wierzycieli i tak dalej, ale tak ujmując tak najprościej, wcześniej było, że do zatwierdzenia układu była wymagana takie 2/3 kwoty takiej kapitałowej z wierzycieli, którzy oddali ważny głos. Teraz nam się ten próg zmniejszył do połowy. No 50%. Do 50%, więc to jest bardzo dla Pana istotne, No tak. że i patrząc na tą symulację, która tam była, patrząc na to później, jak wierzyciele głosowali, wiemy, że na pewno zmieniły się salda zadłużenia, bo to rzeczywiście przez rok tam odsetki, koszty egzekucyjne, wszystko wzrosło, ale nawet patrząc to, co głosowali wierzyciele, tak, no to ma Pan, patrząc na te wszystkie, ma Pan szansę, żeby to postępowanie zostało zawarte. Tylko mówię, no bardziej trzeba byłoby się zastanowić,
urealnić to wszystko, tak? Bo ja już tutaj mówię, tak jak pan mecenas mi powiedział o tym, w jaki sposób do pana trafiono i tak dalej, no to ja już pomijam ten fakt i już zostawiam dla pana mecenasa, bo to jest, no to chyba nie do końca było takie etyczne, jak powinno to wyglądać. Tak jak tutaj, co ja mogę powiedzieć, tak jak współpracujemy z panem mecenasem już nie przy jednym gospodarstwie, to zawsze mam tą świadomość, że jeżeli do mnie trafi dłużnik, który wcześniej trafił do pana mecenasa, do kancelarii pana mecenasa, ten dłużnik jest w pełni świadomy. Świadomy jest swoich kosztów, świadomy jest tego, co można uzyskać i jakie są ryzyka i jakie mniej więcej będzie miał też już ma na etapie u pana mecenasa w kancelarii, już na tym etapie pracownicy przygotowują nawet wstępne propozycje układowe, nad którymi później, mówiąc tak kolokwialnie, się znęcamy i je dopasowujemy, no bo to wszystko zależy od tego, na co zgodzi się wierzyciel. Bo pamiętajmy o tym, że postępowanie ma na celu, żeby pan się dogadał kolokwialnie z wierzycielami, ale również ma na celu nie doprowadzenie pana do ogłoszenia upadłości, ale trzeba mieć też na uwadze dobro wierzycieli. Każdemu z wierzycieli przysługuje prawo zgłoszenia później do sądu, czy też do nadzorcy, że drogi nadzorco, twoje propozycje są słabe, czuję się pokrzywdzony, bo jeszcze trzeba jedną rzecz, na którą zwrócić uwagę. Nie możemy sobie tak dobrowolnie wpisywać, że my chcemy umorzenia, załóżmy 50%, ale wszystko fajnie. Są firmy, które tak rzeczywiście reklamują dłużniku, przyjdź do nas, my Cię uwolnimy od długu albo za pół cenę, a zostaniesz 10% do spłaty. Jest to nierealne, ponieważ to wierzyciele decydują o tym, czy mu się pasuje, czy nie. Temu wierzycielowi trzeba pokazać i to wynika również z przepisów. Co prawda nie dotyczy mikroprzedsiębiorców, ale dla spokojności ducha i dlatego, żeby sąd miał jasny obraz, jak również wierzyciele, robi się symulację. Taką na zasadzie tabelek. Z jednej strony mamy to, co dłużnik zapłaci wierzycielowi w drodze układu i to w przypadku ogłoszenia. Tutaj wiemy, że rolnik nie może ogłosić upadłości, ale w przypadku takiej symulacji egzekucyjnej, upadłościowej, jeżeli to jest osoba prowadząca działalność i taki wierzyciel dostaje takie zestawienie i patrzy, no tak, z układu dostanę tyle, a z upadłości, kurczę, mogę nie dostać nic. Więc tutaj jest kwestia też tego typu, że mamy tą możliwość, oczywiście wszystko z poszanowaniem wierzyciela, tak? Umorzyć jakieś część odsetek, umorzyć załóżmy odsetki, załóżmy kapitał, tak? Ale to wszystko musi być tak, żeby ten wierzyciel nie czuł się pokrzywdzony. Bo najgorsze, co może być, ja wiem, że wszyscy chcą 100%, ale żeby to było realne, bo jeżeli my jednemu, załóżmy, jeden nam się nie podoba, Iksiński nam się nie podoba, i drugiemu Z chcemy zapłacić. No nie możemy ich zróżnicować, tak? Nie możemy wziąć, że temu damy 100%, a temu utniemy 50%. Tego nie można zrobić, ale tego też nie było w tych propozycjach. Propozycje były o tyle dobrze zrobione, że było przypisane wierzyciele i również była ta firma właśnie, ja nie wiem jak to się stało, ale firma, z którą Pan podpisał umowę o doradztwo, zgłosiła się jako Pana wierzyciel. I tutaj taki jest problem do wszystkich rolników. Być bardzo ostrożny. To nie są prawnicy, w tym sensie firma prawnicza, a więc ta firma ani nie jest jak prawnik, nie obowiązuje kodeks etyczny, nie obowiązuje odpowiedzialność dyscyplinarna, czyli sąd dyscyplinarny u nas jest, który może nawet pozbawić prawa wykonywania zawodu, a także ta firma nie jest ubezpieczona, bo jeżeli prawnik zgrzeszy jakoś niestarannością i udowodniono, to za niego odszkodowanie płaci firma ubezpieczeniowa. Doradca restrukturyzacyjny też jest ubezpieczony. Ale właśnie, tylko że ja już wracam na mój grunt prawniczy. Można powiedzieć, no Boże, to pewnie tylko walczy o to, żeby tylko radcowie i adwokaci. Nie. Walczę o to, żeby jednak ten rolnik, czy mały przedsiębiorca, do którego się zwraca, żeby patrzył starannie. Jeżeli jest spółka z o.o., to już świadczy o tym, że to nie jest firma prawnicza w rozumieniu ustawy.
która jest radca prawny, adwokat odpowiedzialny, że to jest nazwanie takie. Ja nieraz sobie tak mówiliśmy, że to powinno być nazwane, losy tej nazwy może powinny być takie jak nazwy banku. Bank nie można nazwać, firma pożyczkowa, kredytowa, lichwiarska, nie może się nigdy nazwać bankiem. Czasem nazywa się jakieś fundusze agrarne, takie piękne nazwy, różne, bo mamy z nimi też. Agropomoc kiedyś była. Tak, takie różnego rodzaju. Natomiast nie, i to już by było dobrze, ale nie wiem, ustawowo tyle lat postuluje się i na razie nie ma. To w każdym razie zachować ostrożność. To jest pierwsze. Drugie, tutaj co bym mógł zarzucić? No sposób, właśnie to, że nie są te osoby, które wykonują, ci prawnicy, którzy w tarczy sprawiedliwości, nie są tymi, którzy odpowiadają etycznie, prawnie, ubezpieczeni, to świadczy to, co się zadziało po zakończeniu, tym nieudanym zakończeniu restrukturyzacji. Otóż nagle firma, która zna świetnie Pana sytuację, nagle stara się wymusić, żeby Pan zapłacił to wynagrodzenie, które możemy dyskutować, czy wynagrodzenie około 70, może nawet więcej tysięcy, na które się składają te koszty, można dyskutować, ale chce poprzez zawiadomienie prokuratury, Tak. że Pan ich oszukał, czyli nie znali sytuacji Pana, bo to jak oszukał, to nie znali, Pan opowiadał, że jest w doskonałej sytuacji, a więc chcą stworzyć taką, pierwsze, zawiadomić, czyli na Pana oddziaływać, że trzeba Tak, zapłacić, wzbudzić strach. a zapominając o tym, że po pierwsze jest to przestępstwo, bo zawiadomienie fałszywe o popełnieniu przestępstwa, tutaj można absolutnie powiedzieć, że nie ma żadnej przesłanki, które by wskazywały, że Pan ich oszukał. Nikt lepiej niż oni znał Pana sytuację. No właśnie, bo przecież a mieli jednak- czarno na białym jednak- wszystko w i dokumentach. tutaj, ja uważam, że to jest także nieetyczne, co najmniej, a nie tylko nieetyczne, ale można mówić o przestępstwie, czyli fałszywe zawiadomienie o przestępstwie. Dalej, wymuszanie płacenia poza kolejnością. To jest też tam 238 o tym fałszywym zawiadomieniu. Tutaj jest także artykuł, który mówi, że ktoś, kto oddziaływuje na to, żeby zapłacić im, a nie innym, o których nie wiedzieli, też można by było mówić i zastanawiać się, czy to także nie jest przestępstwo. I w związku z tym dla mnie w szoku jestem, że jeżeli by kancelaria prawnicza tego czynności dokonywała, że ktoś jej nie zapłacił, przy takiej pełnej świadomości, to na pewno by była odpowiedzialność dyscyplinarna, poważna, a może nawet ze skutkiem pozbawienia prawa wykonywania zawodu. Ale to nie byli właśnie prawnicy, to były kancelaria Tarcza Sprawiedliwości do komornika w korespondencji pisze, my nie mamy nic wspólnego z tą firmą, Ale panie czyli odżegnuje się od tego. Panie mecenasie, nie rozumiem jednego, ponieważ z dokumentacji, która jest w aktach odnośnie spisu wierzytelności, to mamy właśnie tą firmę, która Pana doradzała, więc oni są ujawnieni jako wierzyciel. Proszę zobaczyć tu. Są pod pozycją numer 9, są tak. ujawnieni jako wierzyciel. To skąd się biorą wezwania po tym? Przecież jeżeli mamy chcą wierzyć, pominąć. ale słuchajcie Państwo, jeżeli mamy wierzycieli, ujawnionych wierzycieli w spisie wierzytelności, to wszelkie zobowiązania są wstrzymane, tak, do czasu wydania postanowienia o zatwierdzeniu układu. Więc dlaczego płatność przed? Nie rozumiem. A czy można jakoś sprawdzić, kiedy ten skutum dopisał się do wierzycieli? Wie Pan co, Jaka data jest? To znaczy nie powiem, to jest w aktach u Pani doradcy, rozumiem. to jest po prostu, to są dokumenty, które były wymagane do przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego i tak jak powiedziałam, ja nie mam w ogóle zastrzeżeń do dokumentacji, która jest w KRZ-cie. Tak? Czyli oni od razu na Ponieważ- dzień dobry się dopisali do wierzycieli? To było, proszę Pana, to było na etapie wysyłania kart do głosowania. Musiało się pojawić, bo pani czyli- mecenas, jak wysyłała karty do głosowania, to musiała również zawiadomić ich, tak? Nagle działania, straszenia, żeby po pierwsze, żeby Pan spłacił ich
poza kolejnością, to jest grzech ciężki. To jest coś takiego, gdyby Pan to uczynił, to Pan popełnia przestępstwo, a on by był podżegaczem, współsprawcą do przestępstwa, które zresztą okazałoby się, że w postępowaniu cywilnym by było dotknięte bezskutecznością, bo te pieniądze by wróciły. Czyli ja przy okazji, ponieważ na pewno inni rolnicy oglądają, trzeba bardzo być ostrożny w jakieś wchodzenie w układy i płacenie innym wierzycielom, w sytuacji, gdy są tacy, którzy jakby w ten sposób zostają pozbawieni możliwości zaspokojenia. Że to jest już nie tylko cywilne, ale i karne odpowiedzialność i tego, który czyni to, i tego, który straszy i Namawia. zmusza. Bo to są, wiem, że te akcje zawsze wyglądają zapłać, wcześniej zapłać, inaczej zapłać. Stworzymy Ci umowę, przy której Ty zapłacisz, bo drożej policzymy. Kancelaria prawnicza, spółka z.o.o. I teraz ta tarcza sprawiedliwości, znając te wszystkie przepisy, nagle zmusza Pana, żeby Pan zapłacił W ogóle nie pozwa. rozumiem połączenia między tarczą sprawiedliwości a tą firmą, tak? W ogóle dla mnie jest niepojęte, bo ja nigdy się nie znalazłam, nawet jako doradca, nigdy się nie znalazłam w takiej sytuacji, żeby Pani Beato, współpracując. ale to drugie zawiadomienie, to próba, ci sami, którzy znają świetnie Pana sytuację, które nagle oni składają przecież wniosek o upadłość. I sędzia poucza, nie wiem, tarczę sprawiedliwości, kancelarię prawniczą, czy to poucza, że nie można, że ten wniosek rolnik o nie upadłość, może że rolnik nie może ogłosić upadłości. Nie. Czyli i w tym momencie się pojawia Brak problem. profesjonalizmu. Czy to są profesjonaliści? No bo sąd Pięknie faktycznie wypełniają odrzucił. dokumenty powtarzalne, rozumiem, ale natomiast czy są... Ja mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że to jest... Te dwa pisma świadczą, że tego rodzaju firmy, które tak zachęcają za pół ceny, które się potem zamienia w 70-80 tysięcy, a może i więcej, że te firmy nie są firmami profesjonalnymi i należy ogromną ostrożność zachować. Bo jak te panie wtedy się pojawiły u mnie, No właśnie. to było pół stycznia, wieczór, ciemna noc, no za 2 tygodnie ma być pierwsza licytacja nieruchomości. Jakieś 2 kobiety, tutaj tata jeszcze był na podwórku, chyba wchodził do domu, no i mówi, zajrzał tam do mnie, do mieszkania, mówi, Daniel, jakieś tutaj 2 panie do mnie. Ja tam wyszedłem na korytarz, no faktycznie są 2 panie. Panie Danielu, my w dobrej wierze. My w dobrej wierze, my z pomocą do Pana. Ja mówię, no taki zdziwiony, byłem zaskoczony. Mówię, proszę, zapraszam. Od razu wizytówka dla mnie do ręki. Pana nieruchomość jest wystawiona na licytację. Koniec stycznia licytacja. Panie Danielu, możemy zadziałać. Nie wszystko stracone, mówi. Możemy przeprowadzić Pana restrukturyzację. Musi Pan tylko zebrać wszystkie dokumenty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I przyjechać do nas. No i wysłuchałem, co te panie miały do powiedzenia. Panie pojechały. Dałem im swój numer telefonu, bo po prostu poprosiły mnie o numer telefonu, że ktoś tam będzie się od nich z biura kontaktował ze mną, taki wyższy rangą, bo one to są tylko takie pracownice terenowe, które jeżdżą po terenie i tak dalej, i tak dalej. No i faktycznie dostałem telefon, no i tam pani zaczęła mnie przekonywać, że to faktycznie można to wszystko zatrzymać, że będzie restrukturyzacja, że złapie pan oddech, ochrona przed komornikiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, koszta. Koszta, jakie koszta? Proszę pana, no musi pan 12 tysięcy złotych. Minimum 12 tysięcy złotych. Ja mówię, no taką gotówką na pewno nie będę dysponował. No myślę sobie, no nie będę nigdzie pożyczał, żeby jechać gdzieś do jakiejś firmy, kurczę. No mówię tak. I po którymś tam telefonie, bo tych telefonów było bardzo dużo z ich strony, po którym cały czas mnie po prostu namawiali usilnie, żeby jednak skorzystać. Że to będzie taka szansa, wie pan. Ja mówię, no ale nie mam te 12 tysięcy. Co pan ma? Ja mówię, 6 tysięcy, 6,5 tysiąca, no mogę, to tyle nam mam. Zapraszamy do nas. Dokumenty zapraszamy do nas. Przekonali mnie. 28 stycznia pojechałem z dokumentami, wszystkie wziąłem, listy od komorników, umowy kredytu, wszystko, co sobie zażądali, całą siatkę tego spakowałem. Pojechałem do Warszawy i tam co na miejscu? No już 12 tysięcy okazało się, że to jest tylko koszt dla nadzorcy sądowego. Tak. To jest dla nadzorcy sądowego, my tutaj mamy swoje koszta na firmie. No i cały czas była tarcza, ale jak dostałem do podpisania umowę, to już na umowie była firma Skutum.
I wiecie Państwo, no podpisałem tę umowę, no tonący brzytwy się chwyta. Tonący brzytwy się chwyta. Podpisałem tę umowę, wyszedłem od nich z firmy, byłem chyba tam z 2 godziny, usiadłem do samochodu i tak patrzę na tę umowę i myślę, kurde, tu tarcza sprawiedliwości. Tu na pieczątkach z kutą. A kwota czytał pan? I kwota, tak, to oni, no ale my to, ja mówię, no ale to duża kwota, my to rozłożymy panu na raty, spokojnie, będzie Ile pan tam sobie, bo tam coś wyszło u nich, ta ich kwota to coś tam około, tam 50 parę tysięcy. 57 000? Tak, 50 parę tysięcy, to my to rozłożymy panu na raty, nie boi się pan tego, ale musi pan mieć świadomość, że jak najszybciej musi pan wpłacić resztę pieniędzy dla nadzorcy sądowego. No bo z tej kwoty 6 tysięcy to oni wzięli część sobie, część dla nadzorcy. I jak najszybciej, bo nadzorca nie może być objęty układem ratalnym, to po prostu pan musi, i ja potem wiem, że zrobiłem jakieś 2 tam przelewy do nich, żeby po prostu tego nadzorcę sądowego spłacić. W sumie tutaj wpłaciliśmy do tej firmy, ja i tutaj tata zrobił jedną wpłatę w moim imieniu, 5200 zł. To w sumie wpłaciliśmy 30 000 złotych z tym razem, co zawiozłem w żywej gotówce, jak to się mówi, nie? Tam do nich. Jeszcze ile zostało? I jeszcze ile zostało. I jeszcze się wpisali na listę wierzycieli. No tak, a jeszcze chcieli do I odpowiedzialności jeszcze do karnej. prokuratora, i jeszcze do upadłości. A co jedno najbardziej mnie boli w tej całej sprawie? Dzień 25 kwietnia, zwołanie wierzycieli. Odzywa się do mnie pani Anna Olender tydzień przed. Panie Danielu, dokumenty przyszły do pana na maila, ważne na dzień 25 kwiecień. Musi być podpis własnoręczny na dokumencie pana na dzień głosowania wierzycieli. Ja mówię, dobrze, nie ma żadnego problemu. Drukuję dokumenty, podpisuję, wysyłam pod wskazany adres listem poleconym z takim zaznaczeniem, że jeżeli przesyłka dotrze, ja dostanę SMS-a potwierdzającego. Mija jeden dzień, drugi, trzeci, SMS-a nie ma. Zbliża się 25, myślę, kurde, no coś się dzieje niedobrego. No, dokumenty potrzebne. Dzwonię do pani Olender i pytam się, proszę pani, no dokumenty moje, nie dostałem SMS-a potwierdzającego, czy przesyłka dotarła, czy nie, no, a dokumenty potrzebne na dzień zwołania wierzycieli. Panie Danielu, spokojnie, wszystko jest w porządku, ja dokumenty pana mam na biurku. Okej. Przychodzi dzień 25 kwiecień, cały dzień czekam jak na szpilkach na jakąkolwiek odpowiedź, czy przeszła moja restrukturyzacja, czy nie przeszła. Cisza. Jeden dzień cisza, drugi dzień cisza, tydzień czasu spokój. Po tygodniu okazuje się, że dokumenty, które były niezbędne na dzień zawarcia układu, wróciły do mnie, awizowane 2 razy, nikt ich nie odebrał. To dlaczego u licha pani mówi, że ma moje dokumenty na biurku, jak nigdy korespondencji nie otworzyła? I korespondencja wróciła do mnie z powrotem do domu. Wysyłał pan na adres Łomża? Tak, na ten adres wskazany. A proszę mi powiedzieć jeszcze To jest jedno, ciekawe. czy jak podpisywał Pan umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, to była Pani doradca przy tym? Nie, to było tak... A kiedy Pan dostał umowę podpisaną przez Panią doradcę? A to już ja tego nie pamiętam, ja to musiałbym w papierach, bo ja tam mam tą umowę, to jest To umowa znaczy tam jest o... umowa podpisana przez obie strony, tylko czy to było w obecności Pani doradcy podpisywane? Nie, tej pani ja na oczy nie widziałem. Tej pani ja na oczy nie widziałem. Co jeszcze jedna ciekawa rzecz, 28 stycznia, jak byłem tam w kancelarii w Warszawie, właśnie w tej firmie Tarcza Sprawiedliwości z Kutum, dostałem bardzo ważny dokument, bez którego firma powiedziała, że restrukturyzacji nie ruszy. Otóż dostałem dokument, w którym ja może ten dokument przyniosę. Mogę wyjść na chwilę, przynieść, bo to wszystko mam przygotowane. O, to jest ta słynna koperta, w której poszły dokumenty do Kancelarii Radcy Prawnego. Musiał być tu mój podpis własnoręczny i tak dalej. Awizowane było 2 razy i te dokumenty po prostu z powrotem wróciły, nie otwierane do mnie. A pani twierdziła przy rozmowie telefonicznej, że ma moje dokumenty na biurku. No to nie wiem, czy miała, czy nie miała już. Zobaczymy, co tu jest. Tam są te plany spłaty i tak dalej. Tam. Ale to tak napisane jest bez żadnych kwot, bez... Tak, bo to nie pisze się o kwotach. To są propozycje układowe.
Pani nadzorca przesłała propozycje układowe do zatwierdzenia przez Pana, z uwagi pewnie na to, że wcześniej nie były ustalone z Panem. Zestawienie Inaczej, co Pan miał? aktywów. Tutaj mamy jeszcze jeden dokument, który otrzymałem w firmie Tarcza Sprawiedliwości, skutą już nie wiem w której. Pełnomocnictwo. Mocodawca Daniel Rubinowicz, prowadzący gospodarstwo rolne. Pełnomocnictwo do występowania samodzielnie we wszelkich sprawach w jego imieniu przed wszelkimi instytucjami lub osobami i podejmowania wszystkich łączących się z prowadzonymi sprawami czynności oraz do podejmowania innych czynności właściwych ze względu na stan prowadzonych spraw, w tym odbioru świadczeń i wniosków. Taki dokument dała mi właśnie Tarcza Sprawiedliwości, że ja taki dokument muszę podpisać w imieniu notariusza. W obecności notariusza. Tak, przepraszam, w obecności notariusza i że on jest niezbędny, do prowadzenia mojej restrukturyzacji i to miałem zrobić jako pierwsze. Już następnego dnia po powrocie z Warszawy musiałem iść do notariusza i szybciutko podpisać, bo oni bez tego nie mogli ruszyć mojej restrukturyzacji. No i teraz tak, taka wyszła historia, że ja tak się zacząłem zastanawiać, bo tu nie ma nic napisane, że będą prowadzili na przykład moją restrukturyzację i tyczy się tej sprawy. Pani notariusz tak wzięła ten dokument, zaczęła go czytać, mówi: Panie Danielu, czy Pan na pewno chce to podpisać? Czyli już na etapie początkowym powstały wątpliwości. Co Czy do Pan kwestii chce to tego podpisać? Mówi, bo tu wie pełnomocnictwa. Pan, no jest naprawdę napisane tak ogólnikowo, że na ten dokument to można wszystko. I ja to zrobiłem u notariusza, zapłaciłem te parę złotych tam za to, że... Poświadczenie. Ale schowałem to głęboko do szafy i mówię, ja tego nigdzie nie wysyłam, bo jeszcze sobie narobię większych kłopotów, jak A nie przekazał Pan tego pełnomocnictwa? nie przekazałem. A nie przekazał Pan. Nie przekazałem Bo i- tutaj jest takie pełnomocnictwo, I nigdy które nie chcieli, ale co gdy ciekawe, Pan nie wycofa, to w każdej sprawie może Nie, nawet... nie można. Ja wiem. W ustawie takiego nie Mogą ma. mnie sprzedać, kupić. Najśmieszniejsze, tak, karnej, rodzinnej, to... Tak. No tutaj powiem, że bardzo dobrze, że tutaj pani notariusz po prostu zadała mi takie pytanie i tak zapaliła mi się żarówka w głowie. No kurde, myślę, jeżeli pani notariusz zadaje takie pytanie, no i ten dokument tak zacząłem czytać, no myślę, no kurde, no nigdzie nie ma, w jakiej sprawie się tyczy. Wykazał Pan tutaj ostrożność I mówię, dobra, chowam ten mądrość. No. dokument głęboko do szafy, jak będą się bardzo dopominali, no to już im wyślę, ale nigdy nawet nikt słowa nie wspomniał, że takiego czegoś nie mają. Mieli uprawnień pobrać A, no pieniędzy widzi dla pani, no to- nadzorcy. Oni nie są pełnomocnikiem nadzorcy. Zdaniem nadzorca, jako jedyna osoba tu Mógł. legitymowana przez prawo, powinna Wystawić panować panu na fakturę. faktury i panować na tą sytuację, która się dzieje. Nie? Pani Beato, ja tu właśnie chcąc wspomóc syna, jak się dowiedziałem, że Tarcza Sprawiedliwości go chroni, myślę, no nie będę płacił na komornika, zostawiłem już te papiery, nie płacę, ale będę płacił na to tarczę, no i że go wspomóc. No i jednego dnia płaciłem 4200, jeszcze 1000 zł, bo jak wyszedłem z banku, pomyślałem sobie, no przecież ja swoje sprawy załatwię, jeszcze 1000 zł tego sobie nie płaciłem. Ale później jak syn mi powiedział, że stop, bo tu coś złego się dzieje, tylko chcą ode mnie pieniążki ściągać, więc ja już następny raz nie płaciłem. I to jest, proszę Panią, 5200 plus kwotę, którą syn wpłacił, to jest razem 30 000 złotych. No i poprzestaliśmy na tym, bo syn wyczuł, że to jest coś złego się dzieje, ja nawet to sobie zaznaczyłem. Nie mylić z tymi papierami, które wpłaciłem na komornika. Jest tak, Pan twierdzi, że Pan zapłacił już przeszło 30 000. W sumie razem wszystkiego Tak, wypłynęło, razem z tą płatą. 30 000. Tak. Tak reasumując, wynagrodzenie firmy, która była doradcą, źle mówię, która przygotowywała dokumentację do postępowania restrukturyzacyjnego, to było 57 000 plus VAT, tak? Czyli tam, i teraz tak, mają zgłoszoną wierzytelność na kwotę 70 000. To jakie było realne wynagrodzenie? Nawet z tym... Po prostu nie wiem. Tak? Kwestia jest tego, tu musi Pan mecenas się nad tym pochylić, jaka jest kwota realna. I teraz tak, czy w następnym postępowaniu restrukturyzacyjnym by trzeba było się przyjrzeć temu, bo Panu przysługuje
taka możliwość, że Pan tej wierzytelności może nie uznać, co jest istotne. Jeżeli jest tyle wątków takich, tak, no bo tu warto się temu przyjrzeć, dlaczego tu były wystawione faktury, Wątki dlaczego w spisie wierzytelności są ujawnieni jako mają 70 000, kiedy okazuje się, że 30 parę tysięcy zostało spłacone. Co z wynagrodzeniem pani nadzorcy? No bo to, czy z tych pieniędzy zostało przekazane coś dla nadzorcy? Rozumiem. No to jest katastrofa. To jest katastrofa? Jest kilka takich wątków, które myślę, że z panem mecenasem byście mieli państwo do wyjaśnienia. Dla mnie jako do restrukturyzacji to jest niezbędne zweryfikowanie tych wszelkich prognoz odnośnie dochodów, bo żeby postępowanie można było przeprowadzić, to trzeba pamiętać o tym, że musi Pan mieć środki, perspektywę uzyskania środków na spłatę wierzyciela, bo jeżeli nie będzie Pan dokonywał spłaty, to ten układ zostanie No, zerwany, wiadomo. umorzony, uchylony. I co jest istotne, po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego musi Pan płacić wszelkie zobowiązania na bieżąco, czyli te faktury, które powstają po otwarciu, czyli muszą być spłacane. Więc ja mówię, no, postępowanie restrukturyzacyjne oprócz takiej patologii, która gdzieś tam się wykształciła, to za każdą instytucją to jest to dobre, to jest dobra rzecz, to jest dobra dla dłużników. Tylko, Z że muszą poszanowaniem profesjonaliści, no i z nie poszanowaniem mogą- obu stron, słuchajcie, bo tak. tak samo dłużnik, tak samo i wierzyciel powinien mieć te same prawa, bo słuchajcie, ja zawsze mówię dla dłużnika, jak mi coś mówi, że dobra, temu to umożymy, ja mówię, a chciałby być Pan po drugiej stronie, czy chciałby Pan się znaleźć No tak. po stronie wierzyciela, któremu coś zabieramy. I też musimy brać pod uwagę nasze zdolności co do realnej spłaty. Wiele wątków żeśmy poruszyli do zastanowienia dla Pana, więc ja chyba już nic więcej nie jestem w stanie Panu dodać, tak od siebie, więc no, to jest kwestia tylko teraz przeanalizowania tego Tak. z Panem mecenasem, zastanowienia się, co dalej zrobić, tak, żeby uniknąć tych egzekucji i w którą stronę pójść, bo to byłoby, no egzekucje nie byłyby dla Pana korzystne, tak, no i który sposób restrukturyzacji wybrać, Właśnie, to bo musimy dla wybrać. mnie uważam, że najbardziej byłoby w stronę restrukturyzacji. Sprzątamy rozrzutnik, bo trzeba wciągnąć taśmę, łańcuchy. A czemu została zdjęta w ogóle, bo kilka lat nie była zdejmowana? Nie, bo wywoziłem gruz, no i co? A, Gruz do wywożenia gruzu, dobra, okej. Niszczy zębatki. No dobra, Jak się zapomniałem. wykręca gruz. Pójdzie, ale rwie zębatki, bo w gruz jest kamień, który niszczy zębatki. Trzeba wywieźć obornika na całe 10 arów pod ziemniaki. Także będzie w tym więcej zachodu jak roboty, no ale co, trzeba zrobić. Tak, całe 10 arów. Czyli taka 1/10 hektara. Kiedy się sadzi ziemniaki? Można już sadzić. Ogólnie to można sadzić do kiedy? Do końca maja? Tak. Do końca maja. Kiedyś wsadzili na koniec maja, na początek czerwca i ziemniaki urosły. No, także to jak rok się trafi, nie? Jak rok się trafi, tak. Zależne wszystko od pogody. Czy będzie ciepło, czy będzie zimno. Posadzić bardzo wcześnie. I jak one zaczynają kiełkować, wyłazić i przychodzą mrozy, no to też źle. Źle, bo ścina i marznie. No, potem musi odbijać. Dobra, weź tą miotłę dokładniejszą, bo tamta to tam ledwo co skrobie. No. Zrzucaj na taczkę, ja A ty taczkę przestawię. Przepcha jeszcze, daj mi tu, daj do tyłu, trochę daj do tyłu, to ja tu zgarnę. To czekaj, bo to kurde, pomieszanie z poplątaniem. Dobra, wsyp. Ja to miałem wielką nadzieję, że restrukturyzacja to już będzie w zeszłym roku. No ale niestety firma, nie wiem czy słabo się starali, czy po prostu, no nie wiem co tam
się stało, co tam Prędzej zaistniało, chodziło im tylko, żeby pieniądze wyściągać z nas. co tam wyszło, jak oni tam działali, jak oni tam z tymi wierzycielami się dogadywali. W każdym bądź razie tam ta restrukturyzacja nie przeszła. No co po dzisiejszej wizycie, no. Tutaj pani, która była, no wiedza naprawdę wielka. Ta Fachowiec, pchnita, który pchnitaczkę. naprawdę dobrze się zna, dobrze to robi, no i tego. Dobra? I myślę, że po prostu, no zadziałamy, spróbujemy jeszcze raz, jeżeli jest możliwość, bo ja byłem święcie przekonany, że restrukturyzacja to raz na 10 lat. No okazuje się, że tutaj, jeżeli chodzi o to, raz na 10 lat, ale to jest restrukturyzacja z ochroną przed komornikiem, nie? Także, że z pomocą tak dobrego fachowca, eksperta, no Daj trochę do przodu, trochę tam. to może ta restrukturyzacja się udać. Dobra. No, zawsze warto spróbować. No nie mamy nic do stracenia, jak to się mówi. Nie ma nic do stracenia. No. Jeżeli się uda, no to będzie ok. Tutaj jeżeli chodzi o zadłużenie, to zadłużenie na dzień dzisiejszy to tak sięga około 1 000 000 złotych, także jest dużo. A powiem w ten sposób, bo wiem, że nie jestem ja jeden w naszym kraju, w Polsce, który jest w takiej sytuacji. Jest wiele takich osób i powiem w ten sposób, żeby po prostu uważać na to, co się robi. Dla mnie sytuacja się totalnie wymknęła spod kontroli. Ktoś nie wierzy, może wydawać mu to się śmieszne, że załóżmy, mając na podwórku parę starych gratów i tam 26 hektarów ziemi można mieć 1 000 000 długu, to powiem, że można mieć. No ja od 6 już lat, 6 lat nie zaciągnąłem ani złotówki kredytu. No po prostu to, co w tej chwili się dzieje, to są kredyty, zobowiązania, które brałem tam na przykład, 10 lat temu, 9 lat temu, w tej chwili już od 6 lat nie biorę żadnych kredytów, jest duże zadłużenie, nawet co niektórzy straszą mnie prokuratorem, że ja powinienem iść pod sąd, pod prokuraturę, za kraty, do więzienia. Ani złotówki kredytu nie wyłodziłem. Taka jest prawda, że ani złotówki kredytu nie wyłodziłem. Każdy kredyt, jaki brałem, każde zobowiązanie było brane na prawdziwe dokumenty, przedstawiałem prawdziwe dokumenty, prawdziwe zaświadczenia i niech tam nikt nie gdyba i nie straszy mnie prokuratorem, bo nawet członkowie rodziny po prostu już takie mają zapędy, że za kraty go wsadzić, nie? Że on pójdzie za kraty, bo narobił długów, pójdzie za kraty. Każdy kredyt, każde zobowiązanie było brane na prawdziwe dokumenty, na prawdziwe zaświadczenia, takie jakich wymagał bank. Nic nie było zafałszowane. Chcę to zadłużenie spłacić i bardzo bym chciał, żeby była dana mi szansa spłacenia tego. Żeby dana była mi szansa, a taką szansą właśnie jest restrukturyzacja. Na taki chłopski rozum powiedzieć, to po prostu dogadanie się z wierzycielami i wierzyciele przystępują do takiego czegoś, że dalej chcą, żebym ja znowu spłacał te zobowiązanie rozłożone tam na, nie wiem, na 10, na 14 lat, czy tam na 12. No i myślę, że jeżeli takie coś by się udało, no to człowiek przecież nie jest leń, nie jest pijak, tylko pracuje, coś tam umie zrobić i myślę, że udałoby się to spłacić. Wiem, że kwota może niektórych zatrważać, ale po prostu, jak ja nieraz rozmawiam ze znajomymi, mówię, mam bańkę długu, a oni się śmieją, mówi, ja mam 15, mówi, no i co, wieszać się nie idę, mówi, no co, ja mówię, tylko ty masz więcej na podwórku, ale mówi, ja mam 15 baniek, chłopie. Ty wiesz, co to znaczy, ty wiesz, mówi, jakie mam same odsetki od tego wszystkiego i tak dalej, no jest tak, jak jest, życie w czystej postaci. Życie i scenariusz napisany przez życie, a życie pisze różne scenariusze. Dla mnie akurat napisało taki. Powiem w ten sposób, durny byłem, bo chciałem to utrzymać. Chciałem się posiłkować kredytami, myślę, rok, drugi, coś się zmieni, coś się polepszy, da się radę. Guzik, okazało się, że sytuacja totalnie wymknęła się spod kontroli. No i dzisiaj kończy się jak się kończy. Nie kończy się, na chwilę obecną licytację mamy zawieszoną. Dzisiaj już jesteśmy po rozmowie z ekspertem od restrukturyzacji, który naprawdę przeprowadza restrukturyzację i tak dalej i pokładam w tym wielkie nadzieje. Dobra,
Idziemy po łańcuchy. To dobra, to jedziemy, dawaj. Na pierwszą lepszą wywal kolejinę i już tam, a łańcuchy wsadził, bo Radek tam tą dobrą taczką obory sprząta, teraz to mu potrzebna. No ta to jest taka taczka z demobilu trochę, No to z już demobilu, no. zmęczona swoim życiem. Wysypię prosto pod twój samochód, żebyś mógł gwoździa złapać z popiołu w koło. Mój wujek prowadzi wulkanizację w najbliższym mieście, także polecam. Klienta na raj. Tak, chcę mu klienta. Propos tego, kiedyś pamiętam jakąś polską komedię, taką starą, jak to gdzieś tam jechali w trasę i złapali kapcia. Okazuje się, że syn wulkanizatora specjalnie rozsypywał gwoździe po szosie, żeby dla ojca robotę. Żeby ojciec miał cały czas robotę. No tu to diabeł nogi może połamać. No, tu jest wszystko, cały bajzel. Jest. Wszystko jest potrzebne. Ale jak się bywa u ludzi po budynkach, są lepsze bajzle. Dobra, kładź tako wzdłuż. No i dobra, jechać, bo drugi będzie spadał. Tak. Tak? Mówisz? Jechać, tak, tak. Na koło kamera, na koło, jak szybko się kręci, jak to idzie. Kurde, że ja jeszcze dzisiaj po tym całym dniu mam ochotę na żarty. No tak zawsze mówią, że lepiej śmiać się jak płakać, ale miałem w rodzinie takiego jednego dziadka, to nie był mój dziadek, to był dziadek moich sióstr ciotecznych i on był człowiek, który gdzieś tam pochodził z Rosji trochę, przeżył wojnę i zawsze mówił tak, że jak płaczą, to było jego powiedzenie, na imię miał Franciszek i mówił tak, że jak płaczą, to jeszcze nie jest źle, gorzej jak już zaczynają się śmiać, to wtedy już jest źle. Jak to zrobimy? Tak to zrobimy. Trzeba wciągnąć na górę Na górę i wciągnąć. wciągnąć wtedy dołem, przekładać. Tak jest. No to Na górę dobra, ja wciągnąć. idę na górę, Odwracamy, tak. one idą tak. No ja będę ci podawał. Pchnij to rolkę, rozwiń trochę, żeby miał, Ja rozumiem, żeby miał było z ci- czego podać. żeby miał Czekaj. ci podać. Dobra. No, jednemu to ciężko włożyć. Trochę, bo teraz dół trzyma, czekaj. Dół trzyma. Dobra. Tato, daj go odwrotnie, daj go poza zębatkami. Uwaga na paznokcie. Czekaj, dawaj tutaj na krótko, bo tak. O, Dobra. ile zostało? Jedna. Jedna. No to dobra, teraz przez przód poleci samo, bo przednie nie są z tego. Ale wiesz co, trzeba dalej przyciągnąć, bo my nie będziemy spinać tu tylko na podłodze, bo pod spodem nie trzeba. Jeszcze wciągnij. Jeszcze trochę do przodu, na środek. Dobra. Pochrzaniło się już coś. No nic. Zaraz zobaczymy. No, czyli tak. Tak i tak. I się no i Dobra, dobra, widzisz. okej. Nie było źle. Dobra jest. No to co, ja idę pod spód, będziesz z góry podawał, od razu Tak. na rolkach, nie? Bo czekaj, od razu można rolki nasmarować, jak nie ma No łańcucha. trzeba. Tu Smarowniczkę tu jest przynieść. puszka ze smarem. Tak, No niestety, no restrukturyzacja nie przeszła. nie przeszła. Za mało wierzycieli zagłosowało za. Jak się dowiedziałem, że firma tylko chce od nas pieniądze ściągać, a niewiele w tej sprawie robi, no to po coś ja będę płacił na jakąś tam firmę w Warszawie te pieniądze, prawda? To ja wolę je zbierać. Zbierałem przez parę miesięcy, żeby zrobić tutaj ten remont. No i tak jak widać, no zrobiłem. Co mogłem, to zrobiłem. Jest zaczęte, trzeba skończyć. No tak, jest zaczęty, bo jeszcze jest tam, tamta strona do zrobienia, jeszcze jest, kiedyś należałoby dach przysypać, no ale to. Robi się na razie to, co jest najważniejsze. Będziesz podawał, ja będę ci przeciągał. Czekaj, żeby równo poszło, wiesz? Żeby równo poszło, żeby było na tej samej gwiaździe, wiesz? Słuchaj, na tych gwiazdach to można zawsze przełożyć, bo one są niezależne. No dobra, idziemy. Witamy na dole. Dużo tam jeszcze będziesz podawał? No jeszcze trochę, jeszcze. Czekaj, A tu przeskoczy, jeszcze oczko wiesz. nie przeskoczy. Wiesz, Daniel, wiesz w czym jest zło? Że ściągacz nożycowy został w Osiece i będzie nam ciężko go złapać. W Osiece został? Nie, został przywieziony. Nożycowy?
No, Ja sprzątałem w warsztacie, ja nie skojarzyłem nigdzie. o kurde, On jest u pana Bogdana. No można zobaczyć po kątach, ale wiesz, ja go nigdzie O kurde. on jest tak no, dość duży i tak znaczny, że ja bym go Specyficzny. widział. A to już 3 lata? To już 3 lata, tak. Kurde. Ja nieraz tak, wiesz, chodziło mi po głowie, że jak nam strzeli w razie łańcuch, to będziemy mieli problem, bo bez ściągacza nożycowego to niestety smutek. Potrzebny, żeby ściągnąć Ściągnąć łańcuchy. bomba swój ciężar, są zębatki, na tamtej zębatce bym poszedł, bo one są niezależne, no nie? A to nie będzie żadnego smutku, to się bierze pasy transportowe i zepniemy pasem transportowym, tak jak się robi. No można i tak, no. I się naciągnie. Bo nieraz naprawdę, jak samemu się robi, pół biedy jak się jest we dwóch, ale jak samemu nieraz trzeba ten łańcuch gdzieś tam skrócić. Raz, dwa. No trzeba wyrzucić albo 2, albo 4, jak jest za długi. Bo wiadomo, że inaczej go nie zespawasz, nie złączysz, tylko on musi po prostu być tak, no jak on się układa na gwiaździe, no nie? Te gwiazdy akurat ciągną. To idzie wałkiem napędowym, wałkiem tak zwanym przekaźnika mocy, idzie z ciągnika. No i tu jest cała przekładnia, tu i tu. Tu jest cała przekładnia. Tym mimośrodem z tego dolnego wałka pociąga te koło, które po prostu ciągnie zębatki. Stary system. Stary system, tak, Stary system, teraz są te przekładnie. hydrauliczne, Tak. olej ciągnie. Olej goni i 2 przewody doprowadzone, przekładnia i Olej. to jest fajne, bo nie ma momentu zatrzymania się. No to Dobra. bierz na środku. Tylko jak naciągniemy, to potem jak ja wyjmę ten. Tyle to on dostanie luzu, żebyś go wyrzucił. Tylko odkręć pas, bo jest skręcony. No to co? A ja idę już po łyżkę montażową i klucz 24, bo trzeba sprawdzić, wiesz, czy te rolki są maksymalnie popuszczone. Ale szybko drewno schnie. Wierzba już prawie sucha. No wiosna. Ta szczególnie, co tam leży przy tym wielkim pniu, to już prawie sucha jest, leciutka. Bo poszczepane wiatr, słońce piorunem schnie. Deszczu Tak. nie ma, jest bardzo sucho. Niedobry sezon się zapowiada. Byle jaki. Kwiecień mamy zimny. Dobra, jeszcze wiesz, pójdę po spinki, bo ja wiem, gdzie one są. Daj ten klucz dla mnie, niepotrzebnie go rzuciłem, Oj. dobra? Dobra. Tak źle i tak niedobrze, no nic. Dobra, skręcimy go. Pieniążki z kredytów, tak jak już mówiłem, szły na utrzymanie gospodarstwa. No, może zabrzmi to dziwnie, ale w gospodarstwie nieraz były momenty takie, że przez 5, nawet pamiętam kiedyś czas, że 7 miesięcy nie miałem żadnej sprzedaży. Nic, 7 miesięcy nic nie wpływało do gospodarstwa. No i przyszedł taki moment, że po prostu zacząłem się posiłkować właśnie kredytami. A wiadomo, no jak nie masz przez 7 miesięcy, no to nie trzeba prowadzić gospodarstwa. To tak jak na przykład chodzisz do pracy na etat, czy gdzieś tam indziej i byś przez 7 miesięcy nie dostawał wynagrodzenia. A pracował codziennie, no przecież na przykład, no teraz tak, załóżmy, no jest taki okres, nie mam wpływów, nie mam żadnej sprzedaży. Przychodzi wiosna, potrzebne jest paliwo, nawozy, ciągnik jedzie w pole, jakaś awaria, potrzebne są części zamienne i tak dalej. I po prostu no, zacząłem się posiłkować kredytami. I to mnie po prostu zgubiło. A potem już jeden kredyt nie starczał, brało się drugi nie starczał, bo nie było spłacać tego pierwszego, drugiego. Pomimo, że gdzieś tam coś po drodze się z gospodarstwa sprzedało, no ale no niestety no, nie zazębiało się to po prostu i tyle. I poszło. Takie ciężkie do uwierzenia, ale niestety tak może być. Tak jest. No tak pamiętam, że tak najwięcej sztuk w oborze to było 35 sztuk bydła było, nie? Było ci 35 sztuk bydła. Ogólnie gospodarstwo to było takie ogólnotowarowe, bo było bydełko, siało się trochę zboża i tak jakoś to tam egzystowało. No tylko mówię, no tutaj największym błędem to było to, że po prostu zrobiłem jak zrobiłem, zacząłem posiłkować się finansowo. Dzisiaj jakbym to zrobił? Dzisiaj to bym zrobił tak, że no po prostu zaniechałbym produkcji. Co w oborze było, wszystko bym wywiózł, sprzedał i szukał gdzieś pracy albo gdzieś wyjechał za granicę. Tak jak zrobiło to wielu ludzi. Przecież pamiętam jak byłem małym brzdącem, bo tutaj się urodziłem, tutaj się wychowałem. Pamiętam jak byłem małym brzdącem, u nas w Rogórzu na przykład była zlewnia mleka, gdzie rolnicy przywozili mleko. No to było 100 dostawców, było na zlewni Rogórz, było 100 dostawców. To było z kilku wiosek. No teraz można zliczyć, ilu zostało producentów mleka z
tych wiosek na dzień dzisiejszy, zaraz, żeby nie skłamać, to sobie policzę. Zostało 5. Ze 100 gospodarstw, które miały krowy mleczne, które produkowały mleko, zostało 5. Gdzieś na przestrzeni 30 lat, nie? 30 lat tak to się zmieniło. Faktem jest, że w tej chwili te 5 gospodarstw, bo taka jest prawda, to też trzeba o tym powiedzieć, mogę się pokusić o takie stwierdzenie, że produkuje więcej mleka produkuje, jak kiedyś produkowało tych 100 dostawców. No bo kiedyś wiadomo, te gospodarstwa były rozdrobnione, ale to też daje nam taki obraz faktu, że mając małe gospodarstwo, kiedyś można było egzystować. Można było żyć. 2-3 krówki opłaciło się jak najbardziej. Mleczko, krówkę wydoić, mleczko gdzieś tam na rower czy na jakiś wózek do mleczarni i był z tego pieniądz. Później już, ja pamiętam, przyszedł taki czas, że kto miał na przykład tam kilka krów i odstawiał mleko do mleczarni, to tak trochę może paradoksalnie brzmi, ale po całym miesiącu odstarczania mleka okazało się, że jeszcze musi dla mleczarni dopłacić. Za to, że mleczarnia przyjęła od niego to mleko, no bo potem przyszedł taki moment, że już weszły te cysterny, które zbierały mleko od rolników. Dobra, już tam nie musisz popuszczać tej strony, jest tego, jest okej. Rolnicy, którzy chcieli nadal odstarczać mleko do zlewni, to musieli tą zlewnię sami utrzymać. I to wyglądało w ten sposób, że jak ktoś miał parę krów i cały miesiąc nosił sumiennie te mleczko do mleczarni, no to jeszcze się okazało, że na koniec trzeba do interesu dołożyć i ludzie po prostu te swoje hodowle, te swoje gospodarstwa polikwidowali. No teraz mówię, jest kilka gospodarstw wyspecjalizowanych, dużych, które prężnie działają, no i tak to się toczy, ale Będę blokować się. taki obraz tego, jak to się zmieniło, jak zmieniła się skala gospodarstw, jak zmieniła się opłacalność. No niestety, dzisiaj trzeba dużo na szeroką skalę i też te duże gospodarstwa się borykają, też mają kłopoty, też mają problemy. Nie jest to wszystko tak ładnie kolorowo, jak się widzi w telewizji. Posmarowane idzie? Może trzeba oliwy polać. Polej olejem te śruby, No, dobra, bo ja to idę wiesz, po na sucho spinki. to... Jak to mówią? Jakie jest powiedzenie? Kto smaruje, ten Wyciera. wyciera. Panie kamerzysto, o zgrozo! Kto smaruje, Nie pojedziesz. kto smaruje, ten jedzie. Kto smaruje, ten wyciera, no. To tego jeszcze nie słyszałem. Także tutaj apel z mojej strony do wszystkich osób, które są w trudnej sytuacji finansowej, a chcą skorzystać z jakiejś restrukturyzacji, chcą coś tam zrobić z tym swoim długiem, to niech naprawdę bacznie sprawdzają, komu powierzają swoje sprawy, żeby po prostu nie było potem. Ale Wszystkie. ty trzeba skręcić, bo ci będzie blokował się o blachy i nie pociągniesz łańcucha. A to trzeba go najpierw skręcić? Tak, Ja trzeba już dawno tego nie robiłem, to już podkręć go. 15 lat, Dobrze. bo nikt go nie zdejmował. To nie ma tu żadnej ujmy. Trochę, żeby one mogły się obracać. Kiedyś pamiętam, nie było myjki wysokociśnieniowej. Rozrzutnik był taki nowszy, w lepszym stanie, on ładniej wyglądał i zawsze po akcji wożenia obornika Był myty. był myty, a żeby łańcuchy, te listwy łańcucha, żeby od spodu wymyć, wyszorować, to się go zdejmowało na brudno, jak był cały uklejony obornikiem. No to była robota. Woda z węża pod ciśnieniem takiego jak z sieci, czy tam z hydroforu, bez myjki ciśnieniowej, szczotka i się leciało. Najpierw jakiś patyczek się tam z tych rantów wyskrobywało Trzeba jeszcze jeden taki, trzeba było tak jak daje mu, trzeba było się nadrapać. i trzeba było się nadrapać. Powiem w ten sposób, ten rozrzutnik, no jaki to rozrzutnik do dzisiejszych czasów? Dzień czasu, Zdjąć łańcuchy i go tak dobrze wyszczotkować, wypucować, to dnia mało. to trzeba było dobrze zasuwać cały dzień od godziny 8 rano do 20 Tak, na tak. takim długim już majowym Tak. dniu. Tu jedną rzecz pokażę, że tu była jedna wada fabryczna straszna, że jak w razie luźnięć łańcuch, to już pod spód trzeba znaleźć. Nie było tych prowadnic. A no nie było prowadnic, tak, zostały I tak w dospawane. razie łańcuch luźny, tu były takie chamskie, tylko takie krótkie saneczki, porobione niby jako prowadnice, żeby łańcuch przechodził przez te poprzeczne, no nie? Przez ramę. On szedł właśnie w tamtą stronę, szedł od tyłu do przodu, bo musiał obornik wypychać.
Ja musiałem te prowadnice dorobić, dlatego że jakby w razie trochę luźniejszy, to łapał listwo za te saneczki I gięło. i gięło, zmalało Rwało i łańcuch. łamało. Tak, gięło listwy, łańcuch, ukosiło łańcuch, było ter, sprzęgło szczekało i stop. Więc ja się wkurzyłem, kupiliśmy ten profil, spawałem ten profil od przodu do tyłu. W razie luźniejszy łańcuch to jest awaria, stop i Bo co, koniec. bo zahaczało się. Tak, zahaczyło jeszcze gorsze jak pół albo 3/4 obornika na pacę. No i trzeba było łańcuchy wtedy widłami zakosiło. zwalić. Zablokowały się i co? Trzeba widełki, koparką, ładowaczem nie bardzo weźmiesz, bo jak trochę dna chwycisz, to będziesz rwał łańcuchy. Bo miałem ładowacz ten taki z widłami do obornika, czeski ładowacz. I była robota, zwalać widełkami, resztę łopatą, łańcuchy popuszczać, zakładać na miejsce, aż w końcu mówię stop. Kupuję ten profil, miałem to z resora robić, ale doszłem do wniosku, że nie warto bawić się, ciąć. Resor takie paski, spawać, więc lepiej kupić gotowy profil, tak jak tam widać. Tu są spinki lub kamero, lutnąć. Tak to wygląda. Wiadomo, to obsługa takiego czegoś to kosztuje. Tak jak dalej były umyć, to trzeba dzień od rana do nocy piłować, żeby go umyć. Teraz to już tam, wiadomo, to jest stara maszyna, to jest 80 rok. To i tak on się trzyma. Powiem tak, że jeżeli chodzi o podłogę, prowadnice, górę, podłogi dobre są. Błąd było, że nie było na dole tych prowadnic. To jest trochę słabe, no i poza tym już adapter już jest tego. Ten, co roztrząsa obornik, to już są wylizane te ślimaki, te śruby i także już należałoby te wałki zmienić. Tu tylko tak, podkładki, zwykłe nakrętki. Olej dla potomnych, Tak, tak. żeby potem nie kleli, że Na sucho. dziadek skręcił na sucho. Tak, to Propos rozrzutnika, to kiedyś miałem okazję uczestniczyć w akcji. Rozrzutnik firmy Forschnitt. Adapter kręci się mechanicznie przez wałek przekaźnika, a posuw idzie hydraulicznie. No i wydarzyła się taka historia, że pamiętam to. mój znajomy pojechał wieczorem jeszcze na pole, już było ciemno, niby tam oświetlenie w ciągniku było, wszystko tego. Pojechał jeszcze rozrzucić jeden rozrzutnik obornika. Ja rano zajeżdżam, patrzę, rozrzutnik stoi odstawiony. Pół rozrzutnika, no rozrzutnik Forschnitt to taki troszeczkę większy, no już nie jest taki malutki. Tam, on ma 8 czy 10 ton, Tak, 8 ton ładowności. 8 ton ładowności Dwa ma, no razy tyle. jest taki, no te burty szerokie, jest szerszy, wysokie, jest szerszy i w ogóle. Na podwójnych osiach. No i zajeżdżam, patrzę, a rozrzutnik do półobornika, ale tak patrzę na adapter, a adapter z tyłu są 4 pionowe wały. Adapter zabity obornikiem Szczerze gnojem. i oczom nie wierzę, w tym oborniku, w tym wszystkim taśmy razem, te łańcuchy razem wciągnięte w to wszystko. Co się okazało, że posuw szedł, operator jechał, Wałek. ścięło klin na wałku, który przekazuje napęd na skrzynię, która napędza Wałki. adapter. Adapter stanął, posuw pchał I wepchnął obornik, zablokował. i wepchało to wszystko, listwy się zerwały, wepchało te wszystkie listwy, to wszystko razem. Potem jaka była zaprawa, to listwy wyrywać to po jednej, łomikiem we dwóch, żeby wyrwać listwy, wszystko pokręcone, pokitraszone. Wszystko w No, gnoju. to, Tak. taka była akcja, że Tam tragedia. Cztery wały pionowo, bo inny układ. Tu jest układ taki, jak widać, poziomy, a tam są 4 wałki w pionie. No, i No dopiero była to było ostra zaprawa. Raz, że trzeba było te pół rozrzutnika obornika wyszarpać widłami, a to jak łańcuchy to pchały, to zepchane. zbiły to strasznie. Jeszcze trafił się obornik taki nieprzepalony, słomiasty. Ocie panie, to nieczęsto taka robota się trafia. Tutaj na przykład w tym rozrzutniku, gdyby coś się stało z wałem napędowym, który przekazuje napęd na adapter i na łańcuchy, to jest wszystko na jednym wale. Gdyby coś się stało z wałem, adapter się zatrzymuje, łańcuchy się zatrzymują, nic się nie dzieje. A tam, No jak jedynie był posuw hydrauliczny, no to Tak. niestety, no, adapter się zatrzymał, a łańcuchy robiły swoją robotę, obornik pchały i... No i dopiero było wesoło, ale powiem, dało się radę.
Czekaj. Bo miejsca zbrakło. Dobra. To co, wchodzisz na górę? Mam iść pod spód? No idź pod spód, idź. Ja starszy trochę, to wejdę. Co się stało? Tak? Tato, rękawiczki to masz takie w sam raz do tej pracy. No ale dobre. Dobra. Czekaj, znowu chcę spać. No bo tu trzeba liczyć się z tym, że tu jeszcze jest oryginalny łańcuch. Łańcuchy były niezmieniane. 1981 rok, tak? 80 albo 80, albo 81. Tam mogę się mylić o rok, bo to tam nie, już tak nie jest ważne. Słuchaj, ja może od razu wyrzucić. Nie Nie wiem. wiesz, bo tu jest bardzo luźno. Ile tego ściągacza tam jest, zaraz zobaczę. Zobacz. Te dwa ogniwa można wyrzucić, nie? I spiąć, to tam wtedy, wiesz, będzie więcej regulacji, bo takie jak, znaczy tak, może by starczyło tego napinacza, ale potem już w robocie nie mamy pola manewru. W razie trzeba będzie podciągnąć, a będziemy mieli już spięty do końca i się poluzuje, no to lipa, nie? No, będą iskry leciały. A BHP widzę, że jednak. Jest w pełni zachowane BHP. Powiem tak, jak byłem małym dzieciakiem, bardzo często widziałem rolników, którzy pracują w garniturach. Nawet wczoraj u mnie były rano panie z KRUS-u, przyjechały mnie przeszkolić podczas wiosennych prac polowych. 8 rano panie przyjeżdżają, tak jak byliśmy mówieni, ja już miałem ciągnik z tym, z talerzówką na polu, bo ja ubrany jestem na roboczo. But roboczy, fakt, że te to już muszę wyrzucić, bo już podeszwy siadają. But roboczy, spodnie robocze, na łapach rękawiczki. No i panie od razu zauważyły, że jest pan ubrany odpowiednio do pracy. Zostałem tylko pouczony, że praca jest ważna, ale najważniejsze jest pana zdrowie i bezpieczeństwo. Że kiedyś bardzo często i gęsto ludzie pracowali w gospodarstwach w garniturach. To było takie normalne, że wchodzisz do obory, rolnik robi obrządek, na nogach gumaki i ubrany w gajer. Dla mnie to takie trochę śmieszne, a pani z KRUS-u mi wytłumaczyła to w ten sposób, że mówi, wie pan, nie było tak dostępności jak dzisiaj. Do ubrań. I ludzie na wsiach, jak szedł gdzieś ktoś do państwowej roboty na etat, gdzieś na produkcję tego, no to dostawali ubrania robocze, nie? Te drylichy A ludziach na szare, wsi, tak. ludzie na wsi, no to chodzili w tym, co mieli. No wyjmował z szafy stary garnitur, w którym już nie chodził, no i ładował ogona na przyczepkę i wiózł na skup, albo szedł obornik odrzucać. No i to takie było, taki był widok. No dzisiaj już ten widok się zaciera, bo już to pokolenie już odeszło. Chociaż znam jeszcze parę osób takich starszych, no w wieku mojego taty, może troszeczkę młodsze, gdzie ten sentyment do garnituru niestety został. Na rynek jedzie wieździ ziemniaki w garniturze. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Drodzy internauci, serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembale, Kacpra Rogoza, Mariusza Potockiego, Michała Sapałę, Marcina Kozuba, Michała Albinowskiego oraz Łap Goblina i dziękuję za wsparcie Romek Zaklinacz Byków.